Czy znacie mężczyznę, który nie chciałby wyglądać jak Schwarzenegger? Jeżeli tak, to bardzo dobrze, gdyż nie uległ on tym wszystkim normom społecznym, które są nam narzucane. Ale zastanówmy się w tym odcinku, czy na pewno mężczyzna powinien być silny? A jeżeli tak, to jak to się powinno wyglądać? W obecnych czasach nie jest już tak potrzebna siła fizyczna, gdyż zastępowane są różnego rodzaju prace maszynami. Oczywiście dalej są zawody, w których te maszyny jedynie pomagają człowiekowi, dalej trzeba je obsługiwać, więc pewnego rodzaju siła fizyczna dalej jest potrzebna, jednakże znacznie mniej niż x lat temu, co sprawia, że ewoluujemy jako cywilizacja. Czy ty jako człowiek chciałbyś, żeby ktoś ci narzucał twój styl bycia? To kim masz być? Jest takie przeświadczenie, że mężczyzna musi być męski i silny. Jednak, czy tak naprawdę jest? Jeżeli ktoś chce się spełniać w innym typie, w innej dyscyplinie, na przykład chce być dobrym naukowcem, chce być pływakiem, niekoniecznie musi być bardzo silny. Oczywiście te cele stricte pod rozwój jakichś dyscyplin sportowych będą sprzyjały rozwojowi siły, gdyż jest on wpisany w sport. Więc jest to pewnego rodzaju kultura fizyczna, która krzewi nasze możliwości oczywiście siłowe. Jednakże w innych aspektach nie musi tak być. Jeżeli chcesz być specjalistą w psychologii, w żadnym wypadku nie musisz być silny. Trzeba to mieć na uwadze. Jednakże też nie można w 100% odrzucić tego, że siła jest nam potrzebna. Siła, jak sama nazwa wskazuje, daje pewnego rodzaju siłę. Jest taki trochę zagmatwany temat, pleonazm teraz porobiłem, aczkolwiek słuchajcie. Jeżeli ćwiczycie, jeżeli pójdziecie na tę siłownię i poćwiczycie tam parę miesięcy, zobaczycie efekty, zrobicie się bardziej postawni, będziecie silniejsi, więksi, bardziej odporni na stres, gdyż wydzieli się więcej testosteronu podczas ćwiczeń, będziecie po prostu swego rodzaju lepszą wersją siebie. Tutaj tylko powstaje pytanie, czy chcecie w to inwestować czas i czy uważacie, że efekty, które osiągniecie, będą wystarczające dla was. Bo może to być swego rodzaju blokada w waszym rozwoju w innej płaszczyźnie. Możecie uważać, że wy się realizujecie lepiej w czymś innym niż w takiej dyscyplinie. Aczkolwiek trzeba rozważyć pozytywy, gdyż sprzyja to na pewno konkurencyjności wśród innych mężczyzn. Jeżeli kobieta ma do wyboru mądrego faceta, który jest postawny, albo mądrego faceta, który jest niepostawny, no to wybór będzie prosty. Dlatego, że jest to po prostu jeden z argumentów, który możecie sobą reprezentować. Wasza siła, wasza postawność. Reprezentuje to pewnego rodzaju sprawczość i nasze mechanizmy ewolucyjne sprawiają, że dalej widzimy w człowieku pewnego rodzaju archetypy, czyli to, co kiedyś było uznawane za dobre, dalej jest podświadomie uznawane za dobre, za pożądane. Nie całkowicie wyleczyliśmy się z naszej ewolucyjnej spuścizny. To, że jesteśmy ludźmi, to, że się rozwijamy, nie oznacza, że naprawdę tak daleko jesteśmy. Żeby tak trochę wprowadzić wątku filozoficznego, takiej głębokiej myśli, chciałbym poruszyć wątek Sartre, który stwierdził, że jesteśmy skazani na wolność, czyli powinniśmy wybrać naszą ścieżkę, którą będziemy szli i powinniśmy się sugerować tym, co naprawdę chcemy osiągnąć i tym, gdzie chcemy dojść. Tym cel powinien nam wyznaczać to, gdzie idziemy. Ale oczywiście siła nie musi być fizyczna i siła może być mentalna. A żeby osiągnąć cel, trzeba mieć siłę mentalną. Nieważne, jaki cel chcemy osiągnąć, gdyż będą przeciwności losu, którym musimy sprostać. Więc Marek Aureliusz rekomenduje pracę nad rozwojem osobistym po to, by realizować swoje cele. Siła fizyczna oczywiście też może pomóc nam w rozwoju naszych celów, ale ma swoje ograniczenia i na pierwszym planie raczej powinniśmy stawiać siłę mentalną. Powiedzcie, co sądzicie o takiej formie odcinka, był on bardziej spontaniczny, nie miałem skryptu, więc zapraszam do komentowania, co wy sądzicie o sile, czy trenujecie siłę, czy robicie treningi siłowe, a może nie, zostawcie lajka, suba, komentarz, dzięki, na razie, cześć, pa, hasta la vista.